Zbyt długo czekałem na ten lot. Całe życie. Może jak zacząłem latać, miałem 16 lat, a później się okazało, że to jest już do zrealizowania. Ale po prostu człowiek musi wiedzieć, czego chce, jak jest konsekwentny w tym, co robi. Każdy czas jest dobry na dobry lot. Ten moment, ta chwila, dzisiejszy dzień jest dniem historycznym. Bowiem, proszę Państwa, tak się składa, że w wyczynach polskich pilotów, znanych powszechnie, chcemy dołożyć kolejny i niezwykły. Mianowicie będzie to pierwszy lot Polaka dookoła świata w układzie zamkniętym, a więc oblot dokładny świata dookoła. Kapitanem załogi jest pan Waldemar Miszkurka, drugim pilotem jest pan Andrzej Szymański i mechanikiem jest doświadczony mechanik zakładu lotniczego pan Bogusław Gajek. Chciałbym życzyć załodze dużo zdrowia, wiatru w ogon, tylu lądowań co startów, jak najmniej kłopotów, wszystkiego najlepszego. Przypadek stworzył, że spotkałem Andrzeja Szymańskiego, który w Kanadzie tam szkołę skończył lotniczą. No i dlatego mówię, Andrzej, lecisz ze mną jako drugi pilot. No, oczywiście wyraził zgodę. Będziemy w różnych warunkach i będziemy musieli się sprawdzić. Nie będzie czasu na nudę. Samolot wtedy był właścicielem polskich zakładów lotniczych. I po prostu mógł on być wypożyczony na lot, ale zakład chciał mieć pieczę nad tym samolotem. Więc zakład zarekomendował bardzo doświadczonego mechanika Bogdana Gajka. Warunki, w których występuje lodzenie. I tych warunków trzeba po prostu unikać. Ten samolot został wyprodukowany w 1977 roku. A proszę zauważyć, że na 12 000 około sztuk wyprodukowanych na świecie tylko ten jeden samolot wykonał przelot dookoła świata. Mało tego, w historii polskiego lotnictwa od zarania poprzez okres wojenny do czasów współczesnych żaden pilot i żadna polska załoga nigdy nie wykonała przelotu na polskim samolocie ani na zagranicznym dookoła świata. A łóżko mamy, także w łóżku będziemy sobie lecieć i będziemy sobie... Adieu, An-2. 22 lipca żeśmy wystartowali z Mielca, oczywiście bez tratwy i przylecieliśmy do Rzeszowa, mając nadzieję, że przyjdzie jeszcze tutaj tratwa przed wylotem. No, w każdym razie nie było czasu na to, żeby się specjalnie zastanawiać, po prostu siedliśmy, pożegnali i polecieliśmy. Pierwszy odcinek 24 lipca Rzeszów, Saloniki. Trasa długa, ale pełno paliwa. Lecieliśmy na wysokości 10 000 stóp, 3 km, omijając te większe chmury, co tam po drodześmy napotykali. No i po 8 godzinach wylądowaliśmy w Salonikach. Jesteśmy w tej chwili właśnie tutaj na lotnisku w Salonikach. Samolot do tej pory spisywał się nam dobrze. Lot był wykonany na 13 000 feet. To był najdłuższy odcinek. 6 godzin nam to zajęło. Andrzej tutaj przygotowuje się do trasy, bo jutro lecimy na VFR, ponieważ są bardzo wysokie góry tutaj właśnie w stronę do Tabrizu. No i wystartowaliśmy nad Stambułem, Salonik nad Stambułem, żeśmy polecieli. Oczywiście już się gorąco zrobiło, no to my wysoko jak się tylko dało. Lecieliśmy i żeśmy dolecieli do Zahaden, do takiej miejscowości w Turcji, gdzie Kurdowie w zasadzie urzędują. Tam żeśmy wylądowali, bo baliśmy się, że będzie problem z paliwem. Inny świat, całkowicie muzułmański, inna kultura, wszystko było inne dla nas. Wystartowaliśmy, przelecieliśmy koło góry Ararat. No i później żeśmy przelecieli do bazy Żuła w Iranie, gdzie Grzesiu był dyrektorem. To są bardzo
Mili ludzie, dużo nam pomogli. 2 dni nas gościli, mechanicy i piloci ZUO. Lot na pewno będzie trudny nad górskim terenem, górzystym terenem, nad wysokich temperaturach. W związku z tym trzeba po prostu silnik dokładnie przygotować do lotu, żeby spokojnie można było lecieć. No i żeśmy polecieli dalej. Przez cały Iran żeśmy przeczesali między górami. Bardzo fajnie, no. To trąby powietrzne takie piaskowe były. Trzeba było je omijać, chociaż tam powiedziałbym chmurek w ogóle nie było. Były błękitne niebo. Na drugi dzień żeśmy lecieli do Kalkuty przez całe Indie. Po drodze mieliśmy niesamowite, już monsunowe, takie silne burze. Przelatywaliśmy przez teren górzysty. I dobrze, żeśmy mieli mapy PFR-owskie, bo żeśmy po prostu między górami, między tymi burzami tak manewrowali, żeby gdzieś nie zahaczyć, bo widzialność spadała bardzo nisko. Zalecieliśmy do Kalkuty, no i piękne, wielkie miasto, ale z góry. No ale mija jeden dzień, drugi dzień, dowiadujemy się, że nie możemy lecieć na Chiny, tylko musimy lecieć przez Tajlandię. Te inne kraje, które po drodze. No i to nas przyhamowało. Ponad 2 tygodnie żeśmy siedzieli w Kalkucie. Jak Ci to smakuje? Takie są. Nawet nie pomyślałem o tym, że Matka Teresa tam urzęduje, ale w tym momencie żeśmy nie myśleli. Kierowca, który jeździł z nami, no to zawiózł nas do takiej dzielnicy, gdzie ona urzędowała. Zapukaliśmy, siostra wyszła. Czy jest Matka Teresa? No jest. A czy możemy odwiedzić? Tak, proszę bardzo. Ona bardzo była zachwycona, że tu jesteśmy, a jednak powiedziała, że poleci z nami na drugi raz, jak będziemy lecieć. No i żeśmy mile spędzony czas mieli z nią. Ale jak wyszliśmy, to byliśmy jakby, kurczę, jakbyśmy normalnie uniesieni tacy, jakbyśmy do nieba szli. Takie no, wrażenie było. Na święte ziemi. Ty doszli z Fuksa dostali, że nie wiem. Chodź, teraz możemy iść. No niestety w Seulu jak byliśmy, to ona zmarła. To było jakieś 2 tygodnie później. Po wielu perypetiach poleciliśmy w stronę już Tajlandii do Phitsanulok. No i żeśmy wystartowali, ledwo żeśmy wystartowali. Była taka wysoka temperatura, że ten Antek się ledwo oderwał. Jesteśmy teraz nad Banglaurem. Lecimy do Tajlandii. Burzę mamy dookoła, jak widać. Staramy się ją omijać, ale nie zawsze się da. Ogólnie lot jest łatwy, ciężki. Przed samym Phitsanulok jakieś 100 km wał burzowy od horyzontu do horyzontu. Czarna chmura na 16 km i tylko się błyska dookoła. Tak. Ja wiem, chłopy, lecimy na wprost. Nie mamy innego wyjścia. Ciemno się zrobiło jak w nocy. Jak zaczęło rzucać, ja jeszcze takiej turbulencji nie miałem. Prędkość 250, prędkość 90. Bałem się jednej rzeczy, samolot ciężki przy takich przeciążeniach, to po prostu może nam skrzydła urwać. Po tych 10 minutach około, już nie pamiętam, 10-15 minut wychodzimy, a tam piękna pogoda przed nami. Jesteśmy w Tajlandii. 7 godzin, 15 minut już lecimy. No i żeśmy wylądowali w Phitsanulok, pierwsze lotnisko w Tajlandii. Szok od razu. Ci ludzie jacyś inni, wszyscy chodzą, kłaniają się. Bawimy się w Tajlandii teraz. Człowiek taki zdziwiony, nie obyty z takimi zwyczajami. No ale co się okazuje? Mamy mokry cały kadłub pod spodem od oleju. Natomiast jeśli okaże się, że jest w tylnej części, w tym miejscu, jest szczelna chłodnica pęknięta, to trzeba po prostu zlać olej, wybudować chłodnicę, zalutować chłodnicę, założyć i tak dalej. Na drugi dzień tam powiedzieli, gdzie warsztaty samochodowe, gdzie chłodnice robią, na ulicy spawają. No tośmy poszli do takiego warsztatu.
W tej chwili próbujemy zlutować naszą chłodnicę oleju. Tutaj musimy uczyć tych tutaj ludzi miejscowych, ja się lutuję, co to jest? Fason, do czego się stosuje. Jest w tej chwili około 35 stopni ciepła i wilgotność jest około 90%. Kto nigdy w czymś takim nie był, nie uwierzy, jak jest gorąco i nieznośnie. Dlatego to piwo w tej chwili jest bawienne. No i tam żeśmy spawali tą chłodnicę i na szczęście wytrzymało. Tamtąd żeśmy polecieli do Ubonu, to jest już po wschodniej części Tajlandii, przy granicy i przy rzece Mekong. Przyjęli tam nas, królewski hotel, pierwszymi gośćmi, żeśmy byli w tym hotelu. Telewizja przyjechała. TV Thailand. Oni się zareklamowali z nowym hotelem, żeśmy jeden lot zrobili taki pokazowy, zresztą Andrzej to poleć, bo już nie miałem zdrowia. Także było bardzo sympatycznie. Później nas wzięli nad rzekę Mekong, pojechaliśmy. Tam żeśmy odwiedzili te świątynie buddyjskie. Gest jakiś trzeba było zrobić, żeśmy zapłacili trociczka, postawili tam. Wzięliśmy łódkę i żeśmy przepłynęli nielegalnie do Laosu przez rzekę Mekong. My jesteśmy na tej granicy w Laosie. W tej chwili omawiamy podróż na drugą stronę do Laosu i chcemy tam zjeść obiad. Rzeka kilka kilometrów szerokości, niesamowita. I wpłynęliśmy w dzicz do jakiejś wioski, gdzie była rzeka tylko, i dżungla. I co ciekawe, tablica jest napisana, że nie wolno robić zdjęć. Zdjęcia musimy potajemnie robić. Ludzie tutaj żyją, mieszkają, handlują i tak po prostu życie się toczy. Sytuacja meteorologiczna oprócz tego tajfunu jest tutaj dosyć korzystna. Na razie nas interesuje to i zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję. Przyszedł moment, że trzeba lecieć. Żeśmy wystartowali, tak patrzyłem na te lasy, wiem, że tu wojna nie tak dawno była, ta wietnamska. Żeśmy minęli ten Wietnam z takim dziwnym uczuciem. Nie? Ale zanim żeśmy dolecieli tam jeszcze do tej Manili, no to byliśmy nad tym morzem. No i dostaliśmy takiego kopniaka, żeśmy dali zdrowo. Prędko żeśmy mieli prawie 300 na godzinę. Statki w Manili przy nabrzeżu były powywracane, duże tankowce, takie kontenerowce na boku leżały, powywracane od tego tajfunu. Manila była zalana, rzeki płynęły po ulicach. Opuszczamy Filipiny teraz. Jesteśmy nad Morzem Chińskim i idziemy na Tajwan. Pogoda jak widać. Jesteśmy w Kaohsiungu. To jest drugie co do wielkości miasto w Tajwanie. Zaskoczyło nas głównie czystością. Są zorganizowani niesamowicie, mili i fajnie jest. W tej chwili załatwiamy wizę, bo nie mieliśmy wizy. Do Tajwanu. Tak, robimy sobie sesję filmowo-zdjęciową. Bo do wizy nam potrzebna. W komputerze już będziemy tam? Proszę Państwa, tutaj będzie zaraz największy aktor nasz. Bodzio, tak jest, o proszę, tak jest. Tutaj, tu, pan aktor from Hollywood, Poland. And now, yes, yeah, wow. Oh, the most handsome guy here in China. Nie wiem jakim zbiegiem okoliczności, żeśmy po polsku rozmawiali. Podchodzi no raz gość i mówi po polsku. Okazało się, że jest wykładowcą na tamtejszym uniwersytecie i prowadzi również badania naukowe z roślinkami jakimiś. Zaprosił nas na kolację, no i żeśmy spędzili dużo czasu z nim, sympatyczny gość, także mam do dzisiaj jego karteczkę. No, tak było bardzo fajnie. No i stamtąd, z Kaohsiung, żeśmy już się zaplanowali do Seulu. Czyli
do Korei Południowej. Ale jest tak silny wiatr od tajfunu, w pierwszej części trasy żeśmy lecieli 50 km na godzinę. Prędkość podróżną żeśmy mieli taką. Ja wiedziałem, że od pewnego momentu to dostaniemy już od drugiego tajfunu kopniaka, że będziemy lecieć dużo, dużo szybciej. Zgłosiliśmy się do przestrzeni już koreańskiej, rozmawiamy, a ten nam mówi, że szef sztabu wojsk amerykańskich dał Ci zezwolenie lądowanie na lotnisku amerykańskim pod Seulem. Tam masz wszystko już załatwione, także spokojnie leć. Podchodzimy do lądowania, tam 3 reflektory do lądowania, wiesz, dla F-16, bo oni na F-16 latali. Jak w dzień żeśmy lądowali. Wylądowaliśmy tam, przyszli celnicy, bach, pieczątki, bez żadnych kłopotów. No i tam przejął nas DU, już przedstawiciel był, zawieźli nas od razu do hotelu, do Hiltona chyba. Każdy dostał apartament. I czekamy teraz właśnie na lot do Japonii. Okazało się, że to nie jest takie proste, bo Japonia zażądała $10 000 za zezwolenie, no i tam za to dotankowanie. No i żeśmy 8 dni w tym hotelu przesiedzieli, oczywiście zwiedzając miasto. Znajdujemy się w Muzeum Wojny, nie tylko wojny koreańskiej, ale również i po wojnie koreańskiej widzieliśmy uzbrojenie. I tutaj mamy samolot w wersji wojskowej, to był DC-4. W wersji wojskowej się nazywał Skymaster C-54. Był bardzo szeroko używany. Jeszcze do dzisiaj niektóre firmy w Stanach Zjednoczonych używają tych samolotów do transportu nawet pasażerów. Naprzeciwko mamy tutaj C-46, amerykański samolot transportowy, trochę większy od DC-3. C-119, do którego możemy wejść. Tutaj jest kabina pilotów, która jest zamknięta. Tak mniej więcej wyglądała. Znajdujemy się koło dziadka naszego samolotu AN-2 w Korei, w Seulu. Jest to rzeczywiście niesamowita niespodzianka tutaj. Ambasador nas przyjął. Ładowania atmosferyczne, wiatry, no i oczywiście tajfuny. No i akurat mieliśmy okazję się przekonać to na własnej skórze, czego nie przypuszczałem, że aż będzie aż tak. Kiedy? No całą drogę. Bo... Teraz, tak? Tak. Z Tajwanu się panowie No więc tak. Żeśmy byli przyjęci przez prezydenta DU, jego przedstawiciele, kolacja była. W Seulu byli polscy piloci z lotu na kontrakcie Azjana. Oni tam latali na Benkach. Gościmy u kolegów lotników, którzy latają w Azjana. Skorzystaliśmy z zaproszenia, no i jesteśmy właśnie u pana Trzesia. Co wieczór żeśmy się spotykali, no i opowiadaliśmy sobie historię. A kiedy będzie w Toronto? Ja w Toronto będę... Kiedy będziemy w Toronto? No i było bardzo wesoło. Czasami do rana. No i trzeba było lecieć już na Kamczatkę, do Pietropawłowska. Tak. Wszędzie piękna pogoda, więc lecimy. Lecimy Wyspy Kurylskie, do tego, no super, no piękna pogoda. Dochodzimy do półwyspu, do Kamczatki, pogoda się ucina, ściana chmur, już jest inna pogoda. Wchodzimy w chmury, oblodzenie. Tutaj będzie już zachód słońca niedługo. Poszliśmy, oblodzenie było, ale nie takie mocne. No i tam żeśmy zajście zrobili, radar nas sprowadził, żeśmy zobaczyli, kurczę, świecący pas, tak, kurczę, radość, nie? Wylądowaliśmy, no i jesteśmy w Pietropawłowsku. Pietropawłowsk International. Nie wierzę, że po 2 miesiącach zostawiliśmy ten Orient. Jeszcze jesteśmy w Azji, ale ten cały Orient został z tyłu. Po dzisiejszym etapie, który liczył sobie dokładnie 1820 km, to już jest historia. Jesteśmy teraz w normalnym kraju. Ja już się prawie czuję, jak jestem w Polsce. A jesteśmy teraz u nas w hotelu, w pokoju i przyszedł do nas w odwiedziny nawigator, który tutaj lata, Wołodia z swoim synem. Przyniósł nam tutaj takie jedzenie w garku. A Andrzej teraz je czosnek. Tak, Andrzej jest teraz je czosnek.
Как зовется это? Плов. Плов азиатский, да? Помню, да. Азиатский плов. Aha. Po wielkich tam dyskusjach, przez codziennie spotkanie, mapa na stole, Waldemar говорит, что ты хотел. No ja говорил вчера. W końcu zgoda przyszła i powiedzieli, możecie lecieć po прямой, nie? Po prostej, no to już jedna sprawa załatwiona. No i w końcu żeśmy wystartowali po 12, no czyli 12 godzin, to w nocy będziemy lądować. No i lecimy, w połowie trasy, ciemno już jest, lód. No to kurczę, co jest? Ja pierdolę. Lód nas łapie. Słyszymy, że woła nas Anchorage Center. Amerykanie nas wołają, szukają nas, wiedzą, że my lecimy, przechodzimy na częstotliwość tego St. Paul Island. Wylądowaliśmy. Kurczę, radość niesamowita, ale pusto dookoła, światła zgasły, a my sami. Panowie, gdzie jesteśmy? America! Ameryka! 11 hours! Bo mi się nie chce wierzyć, że tu już jesteśmy. W Ameryce, nie? W ogóle żeśmy przelecieli. 11 godzin nad wodą, daj mi spokój. Nie, pogadamy. A gdzie jesteśmy w ogóle? To jest chyba jakaś mała wysepka, nie? Piękna wysepka, no ale bardzo piękna. Na morzu Beringa. Między Kamczatką a Alaską. No to już jest Alaska. To już jest Alaska, nie da się ukryć. Jesteśmy na samym czubku wyspy St. Paul. Jesteśmy na samym środku Morza Beringa. Widać, pogoda jest bardzo wietrzysta. Strasznie dużo jest tutaj fok. Jutro mamy lecieć w tamtym kierunku. Pokaż, Bodziu, jaka tam pogoda jest. Mamy nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Także tutaj, jak widzimy, jest piękny, surowy klimat Alaski się zaczyna. Na następny dzień przyleciał samolot DC-6, czterosilnikowy, tłokowy, który zabierał te kraby samolotem już do Anchorage czy gdzieś tam. W każdym razie to lecicie do Koświata, a chcecie trochę paliwa? No pewnie, że chcemy. No to oni rurę taką gdzieś wyciągnęli, ten zastał tą rurę, kurczę, i pierw do beczki, a później z beczki pompą gdzieś, nie żeśmy się za te 600 litrów paliwa nam dali za darmo. Jesteśmy teraz w bazie amerykańskiej, tak zwany Coast Guard. Tutaj ludzie siedzą, Andrzej siedzi, piwo pije, gada tutaj sobie z naszym kolegą, jeden z pilotów, który tutaj lata. Dyskusja się ciągnie już prawie 2 godziny, Andrzej wypił 2 piwa. Ludzie tu grają sobie. Ja, that's guy, który kucharz, który nam piekł dzisiaj. Ten gość tutaj, który nas odebrał. Nareszcie jesteśmy w jakimś porządnym miejscu. Inny świat. Już żeśmy zostawili Azję, inny świat. Wystartowaliśmy do Anchorage, lot był długi, ale jak żeśmy zobaczyli wybrzeże Alaski, no to już kurcza radość. Andrzej już wiedział, bo on zapowiedział, że doleci tylko do Anchorage, już wraca do Polski. No to Rozpoczynał pracę w ja Eurolocie. Ja mówię, dobra, okej. No i żeśmy zalecieli do Anchorage, no to był Ron wtedy, no to już tamtego i telewizja przyjechała i w dzienniku telewizyjnym wywiad był ze mną i samolot pokazali, także było bardzo fajnie, tak żeśmy odpoczęli. Jesteśmy teraz w Muzeum Lotnictwa na Alasce w Anchorage. Cała historia latania tutaj na północy jest pokazana, jak kiedyś ludzie latali. Jest to najbardziej popularne miejsce, gdzie się lata na samolotach, na nartach oraz na pływakach. To jest jeden z pionierów lotnictwa. Tak wyglądał pilot kiedyś. No teraz troszeczkę inaczej, ale mniej więcej tak to było 50 lat temu, 30 lat temu.
Gdziekolwiek byśmy nie byli tutaj, w Anchorage na Alasce, spotykamy się z takim krajobrazem. Wszędzie woda, gdzie tylko woda, to są samoloty. Wszędzie, gdzie woda, to są samoloty na pływakach. Następny odcinek był do Whitehorse, już do Kanady. Wystartowaliśmy z Anchorage, żeśmy dolecieli w nocy też właśnie do Whitehorse. Jesteśmy w Whitehorse, w tym samym miejscu, gdzie Roman miał swoją restaurację. Tutaj nad tą rzeczką naszą, rzeka Yukon. Płynie sobie jak dawniej. Nic się nie zmieniło. Jest teraz już jesień i pewnie już niedługo będzie zima. Ja sobie przypomniałem czasy, jak byłem tam, 26 stopni mrozu było, a jak bez pieniędzy, bez niczego, musiałem sobie tam poradzić. Jesteśmy na lotnisku. Korona samolotu, jest to trzecie lotnisko tutaj obok. Ron skorzystał z okazji, to zrobił sobie przegląd swojego silnika, bo Bogdan mu tu w tym pomaga. A jest to prawdopodobnie dzisiaj ostatni dzień, jak jesteśmy tutaj, bo jutro będziemy wylatywać. Jak widać, pogoda na razie jest dosyć fajna, ale będziemy lecieć w tamtym kierunku. Po starcie z Whitehorse leciliśmy do Edmonton, ale trzeba było przejść góry skaliste. Pogoda była tutaj w miarę dobra, ale musimy wejść powyżej, powiedzmy tam 3000, żeby góry, bo są góry wysokie, skaliste. Nawet więcej, nie? No i tak idziemy. Jesteśmy nad chmurami. Chmury się coraz wyżej robią. Jak ruszył tylko sterem, samolot w dół. Ja mówię spokojnie, żadnych ruchów, tylko tak dwa paluszki i tyle. I żeśmy doszli tam, chyba było 4650 metrów. I kołami prawie żeśmy jechali po chmurach. Gdzieniegdzie czubkich gór było widać. I teraz ja sobie myślę, niech nam coś siądzie. Jakby silnik zaczął, słabnąć z jakiegokolwiek powodu, albo chmury będą wyżej, my złapiemy lód, tak już my nie utrzymamy tej wysokości. I w chmurach będziemy szli po prostej coraz niżej i po prostu nie ma szans, żebyś przez takie masy góry leciał i żebyś je ominął, bo nic nie widzisz, w chmurach jesteś. To przeżyłem wtedy mocno. No i jak się góry skończyły skaliste i preria się zaczęła, chmury się też skończyły i piękna pogoda. To był październik. Ja się bałem jednej rzeczy, że pogoda tak siądzie, że nie będziemy mieli możliwości przelecenia. Ale się okazało, że wyże takie były, że pogoda była super. Widzimy, jest około 100 mil i już wielką wodę mamy za sobą. Tak, kilka wyżej są dalej i jakoś tam będzie niedługo będziemy na miejscu. Dopiero jak żeśmy wystartowali na Sasurach, na Grenlandii, do Kulusuk, w Kulusuk śmigło, mieliśmy problem ze śmigłem, trzeba było go ustawiać, no to żeśmy próbowali, żeby było dobrze, ale nie było tak idealnie, w każdym razie na to żeśmy nie zwracali uwagi. Jesteśmy teraz w Kulusuk, ze względu na pogodę. Na Sasurach żeśmy przylecieli bliżej. Tak mniej więcej wygląda tutaj już początek zimy na Grenlandii. No i żeśmy polecieli do Reykjaviku, no to w Reykjaviku to już ja czułem się, że jestem w domu. I z Reykjaviku do Stavanger w Norwegii. Koniec! Norwegia, Polska, koniec! No i o 5 żeśmy startowali przy bardzo słabej pogodzie. A babka taka się odzywa, mówi, z radaru mówi, ale mówi, jak wejdziesz na 10 000, to już będziesz nad chmurami. Lecimy faktycznie nad chmurami i widać już słońce wschodzi. No i wtedy już taki człowiek radość, bo wiedzy, że do Polski leci. Ostatni odcinek. I tak żeśmy tu przylecieli, o drugiej żeśmy wylądowali gdzieś
No to piękna pogoda była plusowa. Przyleciałem 2 razy koło wieży do lądowania. Śmigło pocałował, szampana otworzył. I był koniec lotu. Ogłaszam niniejszym, że Szanowna Komisja w dniu 9 grudnia 1997 roku na skutek przeliczenia wszystkich głosów, które przyszły na konkurs na plebiscyt Skrzydła i Rogi, przyznaje skrzydła dla pana Waldemara Miszkurki. Pan Waldemar jest pilotem. Obleciał w tym roku na samochodzie AN2 całą kulę ziemską. Jest osobą, która ostatnim Polakiem, który widział się z matką Teresą z Kalkuty. Jest obieży światem, globtroterem, mężczyzną, co się zowie. Panie Waldemarze, słów parę. Wzruszył się. Ja się nie spodziewałem. Naprawdę. Bardzo dziękuję czytelnikom, tym, którzy wybrali mnie. Jak zasłużyłem, no to